W dzisiejszym moim filmie opowiem Państwu historię tajemniczego zabójstwa Marty Rydz, żony marszałka Edwarda Rydza Śmigłego, która jeszcze przed wojną zamieszkała w Monte Carlo. Dowiecie się, jakie mogły być motywy zbrodni i dlaczego francuska policja nie wyjaśniła tej zbrodni i nie ujęła jej sprawców. Było upalne przedpołudnie 16 lipca 1951 roku. Pod mostem na rzece Wezubie koło St. Martin, miasteczka położonego niedaleko francuskiej Nicei, znalezione zostały zwłoki kobiety, pozbawione głowy i kończyn. Tego makabrycznego odkrycia dokonał syn miejscowego oberżysty, który postanowił zajrzeć do wystającego z rzeki worka. Francuska policja, która przybyła na miejsce zdarzenia, natychmiast zabezpieczyła okoliczny teren. Po oględzinach zwłok śledczy zwrócili uwagę na amerykańską bieliznę ofiary. Dokładnie taką samą, jaką nosiła zaginiona 2 tygodnie wcześniej Marta Rydz, wdowa po polskim marszałku Edwardzie Rydzu Śmigłym. Zaginiona kobieta od wielu lat mieszkała w jednej z kamienic w centrum Monte Carlo. O zniknięciu Marty Rydz poinformowała policję Nina Bonardo, jej służąca. To właśnie ona potwierdziła policjantom, że bielizna należała do zaginionej kobiety. Francuska policja ustaliła również, że odnaleziona tydzień wcześniej przez miejscowych rybaków ludzka stopa należała również do ofiary. Policja wiedziała również o tym, że przed zniknięciem ofiary dokonano włamania do jej mieszkania, z którego zginęły drogocenne przedmioty i wiele dokumentów. Zanim Marta Rydz została żoną marszałka Edwarda Rydza Śmigłego, miała już za sobą opinię swoistej femme fatale. Stało się tak za sprawą jej licznych romansów miłosnych. Najgłośniejszym z tych romansów był ten, który wydarzył się jeszcze przed I wojną światową w Żytomierzu, gdzie Marta Rydz z domu Thomas urodziła się i mieszkała. Poślubiła wówczas niejakiego Michała Zaleskiego, który zakochał się w niej na zabój. Gdy wybuchła I wojna światowa, Zaleski został zmobilizowany do rosyjskiej armii i trafił na front. Jednak gdy pewnego dnia zawitał do domu, zastał Martę w łóżku z kochankiem, którego natychmiast zastrzelił. Sąd potraktował jednak całą sprawę jako zbrodnię popełnioną w afekcie i niebawem zwolnił Zaleskiego z więzienia, który ponownie trafił na front. To właśnie po tym zdarzeniu Marta Rydz zyskała opinię kobiety fatalnej, co i tak nie wpłynęło na jej postępowanie. We wrześniu 1918 roku w jej życiu pojawił się kolejny mężczyzna. Okazał się nim Edward Rydz Śmigły, komendant polskiej organizacji wojskowej, który zapałał do niej namiętnym uczuciem. Zaczęli się więc spotykać i pisać do siebie czułe listy. Jednak dopiero po zakończeniu wojny postanowili zostać razem. Zamieszkali wówczas w Wilnie, ale potem przenieśli się do Warszawy. U boku Rydza Śmigłego Marta zaczęła nowy rozdział swojego życia. Udzielała się w wielu organizacjach społecznych, ale unikała bywania na oficjalnych przyjęciach, na które zapraszano jej męża. Na jej temat krążyło w Warszawie wiele plotek. Niektóre z nich mówiły o tym, że Marta flirtuje z wieloma oficerami. Inne z tych plotek mówiły o tym, że cierpi na poważne zaburzenia emocjonalne. Oboje zresztą nie pasowali do siebie. Rydz Śmigły kochał Martę, ale czuł się nieszczęśliwy, ponieważ nie dawała mu tego, czego on pragnął. Z kolei Marta nie okazywała należnego mężowi szacunku.
Wiele osób, które bywało w ich domu, mówiło, że panuje tam toksyczna atmosfera. W 1938 roku Marta Rydz wyjechała do Monte Carlo. Ten wyjazd był owiany początkowo wielką tajemnicą. Oficjalnie Marta miała szlifować francuski i uczyć się dobrych manier. Mówiło się wówczas, że Edward Rydz-Śmigły będzie przyszłym prezydentem, a jego żona pierwszą damą. Być może jednak były to plotki rozpuszczane przez samego Rydza, aby zakamuflować prawdziwy powód wyjazdu żony. Apartament w Monte Carlo, w którym zamieszkała Marta Rydz, zakupiono ze środków oddziału drugiego Sztabu Generalnego, czyli polskiego wywiadu. Sama Marta figurowała zresztą na liście płac polskiego wojska. Kilka tygodni przed wybuchem wojny przybyła do Warszawy, aby osobiście dopilnować przetransportowania do Monte Carlo reszty małżeńskiego majątku. Załadowano go na wojskowe samochody, które wyjechały do Bukaresztu, skąd następnie cały transport został załadowany na statek płynący do Monte Carlo, gdzie udała się również Marta. Wokół sprawy wywiezienia przez Martę majątku narodziło się w Warszawie wiele plotek, które poważnie nadszarpnęły reputację marszałka Rydza-Śmigłego. Tymczasem 1 września 1939 roku III Rzesza napadła Polskę i zaczęła się wojna. Jakby tego było mało, 17 września 1939 roku od wschodu uderzyła na Polskę sowiecka Armia Czerwona. W tej sytuacji marszałek Rydz-Śmigły, podobnie jak prezydent i cały polski rząd, zdecydował się na opuszczenie kraju i udał do Rumunii. Tam został internowany i umieszczony w skromnej willi w Dragoslavele. W grudniu 1940 roku Rydz-Śmigły zdołał jednak uciec z Rumunii i przedostał się na Węgry. Początkowo był gościem hrabiny Caroline Marencji. Jednak wiosną 1941 roku zamieszkał w okolicach miasteczka Balaton-Földvar. To właśnie tam miał spotkać się ze swoją żoną, która miała wówczas przyjechać z Monte Carlo. Czy tak rzeczywiście było? Tego do końca nie wiemy. W październiku 1941 roku Rydz-Śmigły przedostał się do okupowanej Polski. Zamierzał stworzyć konspiracyjną organizację, która walczyłaby z Niemcami. Prawdopodobnie liczył na to, że w ten sposób przynajmniej częściowo może zrehabilitować się w oczach Polaków obwiniających go za klęskę wrześniową. Dalsze losy Edwarda Rydza-Śmigłego nie są do końca jasne. Według jednej wersji w grudniu 1941 roku miał zachorować na serce i umrzeć. Według innej wersji przez kilka miesięcy na polecenie komendanta głównego Armii Krajowej generała Stefana Roweckiego-Grota miał przebywać w konspiracyjnym areszcie i umrzeć dopiero w sierpniu 1942 roku. Do jego losów wrócę jeszcze raz w odrębnym filmie. Tymczasem Marta Rydz mieszkała w Monte Carlo. Sprzedawała rzeczy ze swojego majątku, namiętnie grała w tamtejszych kasynach i miała kolejnych kochanków. Po zakończeniu wojny nie zmieniła trybu swojego życia, z jednym wyjątkiem. Wokół niej zaczęło się wówczas pojawiać znacznie więcej osób niż było to w czasie wojny. Sporą część z nich stanowili zdemobilizowani żołnierze polskich sił zbrojnych na zachodzie, trudniący się handlem i przemytem. Monte Carlo było wówczas jednym z najważniejszych miejsc na mapie przemytniczej Europy. Tutaj też wywiady różnych państw lokowały swoich ludzi. Francuska policja, badając sprawę zabójstwa Marty Rydz,
Zaczęła więc drążyć otoczenie, w którym na co dzień się ona poruszała. Nie było to specjalnie trudne, ponieważ Marta skrupulatnie zapisywała w swoim notesie wszystkich, z którymi miała kontakty i prowadziła interesy. W ten właśnie sposób natrafiła na małżeństwo Romanowskich, którym miała pożyczyć niebagatelną kwotę 350 000 franków szwajcarskich. Rotmistrz Bernard Jan Romanowski był postacią bardzo ciekawą. Przed wojną był oficerem Kresowej Brygady Kawalerii w Brodach. We wrześniu 1939 roku dostał się do sowieckiej niewoli, ale zdołał z niej zbiec. Potem działał w strukturach Armii Krajowej i brał udział w powstaniu warszawskim. W październiku 1945 roku Romanowski wydostał się z Polski i dotarł do II Korpusu Polskiego we Włoszech. Po demobilizacji korpusu ożenił się z córką generała Władysława Andersa i zamieszkał we francuskiej Nicei. To właśnie wtedy romanowscy zaprzyjaźnili się z Martą Rydz i często byli jej gośćmi. Nic dziwnego, że francuscy śledczy się nimi zainteresowali w pierwszej kolejności. Podczas przesłuchania Romanowski zeznał, że w dniu zniknięcia Marty Rydz był u niej z żoną na śniadaniu. Tyle tylko, że tej wersji zaprzeczyła jego żona. Śledczy zaczęli więc nim bliżej się interesować. Gdy Romanowski wyjechał do Paryża, został tam zatrzymany. Ale wtedy do Paryża przybył jego teść, generał Anders, który miał we Francji szerokie znajomości. Anders znał między innymi samego generała de Gaulle'a. Mógł więc wiele zdziałać. Romanowski został zwolniony z paryskiego aresztu i kilka miesięcy później wyjechał z żoną do Kanady. Francuska policja przesłuchała w tej sprawie wiele innych osób. Spora część z nich była żołnierzami II Korpusu Polskiego, którzy po wojnie osiedli w rejonie Monte Carlo i najczęściej trudnili się handlem i przemytem. To właśnie z ich usług korzystała Marta Rydz, sprzedając wartościowe przedmioty, w tym także te, które należały do jej męża. Z tego powodu śledczy przesłuchali Stefana Czarneckiego, handlarza bronią i kolekcjonera dzieł sztuki, który za 750 000 franków szwajcarskich miał nabyć od Marty Rydz szablę koronacyjną króla Augusta II, ofiarowaną przed wojną jej mężowi. Śledczy ustalili również, że przed zaginięciem ofiara zastawiła w lombardzie sporą część swojej biżuterii, ale potem ją nieoczekiwanie wykupiła. Nie ulegało wątpliwości, że ofiara prowadziła dość podejrzane interesy. Francuska policja zastanawiała się nad tym, czy zabójstwo Marty Rydz nie ma podłoża czysto rabunkowego, ale rozważała również polityczny motyw tej zbrodni. Z mieszkania ofiary zniknęły bowiem dokumenty jej męża, które mogły zawierać wiele cennych informacji o elitach władzy przedwojennej Polski. Wiemy, że były wśród nich między innymi listy marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, a także jego dziennik. Komu zatem mogło zależeć na przejęciu tych dokumentów? W grę mogła wchodzić operacja oddziału II Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, z którego środków opłacane było mieszkanie Marty Rydz w Monte Carlo. Ale równie prawdopodobne mogło być to, że za ich zniknięciem stał wywiad komunistycznej Polski. Śledztwo w sprawie zabójstwa Marty Rydz toczyło się jeszcze przez wiele miesięcy, ale jego negatywny wynik wydawał się być już przesądzony. Nieoficjalnie francuska policja twierdziła, że była to zbrodnia doskonała, której sprawcy nie można wykryć i dlatego należy złożyć ją w archiwum.
Jeden z francuskich śledczych w jakimś przypływie szczerości stwierdził nawet, że ta sprawa była o wiele bardziej zagmatwana, niż można było przypuszczać. Jak dodał, Bóg jeden wie, dokąd by ona nas zaprowadziła. Być może dlatego francuska policja przyjęła wersję o zbrodni doskonałej, aby zamknąć całe śledztwo i schować akta tej sprawy w policyjnym archiwum. W moim następnym filmie opowiem Państwu o tym, kto rzeczywiście był prekursorem rasizmu na świecie. Wbrew temu, co się dzisiaj sądzi, to wcale nie w hitlerowskiej III Rzeszy narodziła się idea panowania białej rasy panów, tylko w Wielkiej Brytanii. Ten film pozwoli Państwu lepiej zrozumieć brytyjską politykę w dobie II wojny światowej. Zatytułowałem go Druga rasa panów. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję Państwu za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. Gorące podziękowania składam Ius Memoriae, czyli prawo pamięci, pierwszemu mecenasowi mojego kanału. Misją Ius Memoriae jest udzielenie pomocy ludziom, którzy zostali niesłusznie skazani przez komunistyczny system za swój patriotyzm, za swoje poświęcenie dla ojczyzny i trafili do więzień, łagrów lub byli mordowani na mocy wyroków lub nawet bez nich. W sposób szczególny chciałbym podziękować srebrnym patronom kanału Zakazane Historie, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko oraz kantorinternetowy.pl. Zachęcam Państwa do dalszego wspierania kanału Zakazane Historie. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj. Lichwa to najnowsza książka autorstwa pani profesor Miry Modelskiej-Krycz, która ukazała się w grudniu ubiegłego roku nakładem wydawnictwa 3 Dom. Autorka snuje w niej swoją rodzinną historię, w której przewija się temat lichwy, paskudnej choroby trwającej przez wieki. Jej istotą zawsze było czerpanie korzyści ze słabszej pozycji finansowej dłużnika, co prowadziło do tego, że całe rodziny traciły swoje majątki i swoje szczęście. Autorka przekonuje, że ta choroba jeszcze się nie skończyła i trwa w najlepsze. Z tej książki dowiecie się, jak wygląda współczesna lichwa i do czego może ona nas zaprowadzić. I dlatego lichwę naprawdę warto przeczytać. Informacje odnośnie możliwości zakupu książki znajdziecie Państwo na stronie kanału Zakazane Historie.